Ten odcinek dedykuję mojej kuzynce, kochana. Ten film jest dla Ciebie z miłością, humorem i odrobiną kwantowego brokatu. Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś pogadamy o czymś, co z jednej strony brzmi jak science fiction, a z drugiej jak poniedziałkowy poranek po imprezie. Kwanty, świadomość i dlaczego tak bardzo kochamy podgrzewane fotele i wszystko, co się błyszczy. Gotowi? Lecimy. Nauka to temat, przy którym większość z nas czuje się jak na imprezie, gdzie wszyscy znają się na winie, a Ty pytasz, czy mają sok pomarańczowy. Siedzimy, kiwamy głowami, a w środku galareta. No bo jak tu nie czuć się zagubionym, gdy połowy słów nie rozumiemy, a drugiej połowy boimy się zapytać. I wtedy przychodzi frustracja. Przecież jesteśmy mądrymi ludźmi, a jednak wszystko brzmi jak zaklęcie z Hogwartu. Więc żeby nie bolało, często zamykamy temat krótkim uwierzę jak zobaczę. To chyba motto naszej kruchej cywilizacji. Ale tego, co dzieje się w świecie kwantów, zobaczyć się nie da. Bo wszystko jest mniejsze niż atom, neuron albo nasze zaufanie do polityków. Kiedy schodzimy do poziomu mikroskopijnych cząstek, zaczynają się tam dziać dziwne rzeczy. Tak dziwne, że potrafią nieźle zawrócić w głowie, a szczególnie tym uzależnionym od logiki i porządku alfabetycznego w lodówce. Myślimy, że fale to coś, co dzieje się w radiu, oceanie albo w salonie fryzjerskim. A tymczasem całe nasze życie to fale. Myśli, emocje, sny, nawet to, że ktoś dzwoni dokładnie wtedy, kiedy o nim myślałaś. Ale to nie magia, to fizyka. Trochę taka hipisowska, ale jednak fizyka. Tylko że my, ludzie wersja smartphone 5%, działamy głównie na autopilocie. Czyli odbieramy, ale nie zawsze rozumiemy. Nadajemy, ale często w stylu halo, halo, zgubiłam instrukcję do życia. Przynajmniej ja tak często nadaję. No więc właśnie. Wszystko jest energią. Ty, twoja mama i nawet ten typ, co w urzędnikach gapił się na twój biust. Tylko każda z tych energii nadaje na trochę innej stacji radiowej. Kwantowość ma też inną cechę, która niepokoi naukowców. Makro, czyli materia, może być stworzona tylko przez mikro, które materią nie jest. Aby coś stworzyć, potrzebne są niematerialne elementy. I aby zaobserwować tę zmianę, trzeba dodać do równania świadomego obserwatora. I to doprowadza fizyków do szału, że do poruszenia maleńkich cząsteczek potrzebny jest obserwator, a słowo świadomość wprowadza zamieszanie. Co ciekawe, nawet Einstein, nasz ulubiony mędrzec, miał z tym problem. Nie mógł przełknąć, że świat nie jest aż tak materialny, jak mu się wydawało. Całe życie próbował udowodnić, że fizyka kwantowa to ściema. Ale przecież to nie ściema. To nowa mapa rzeczywistości. Nasz problem jest taki, że tkwimy w świecie przedmiotów i mylimy materię z rzeczywistością. Lubimy rzeczy, które można dotknąć. Pieniądze, podgrzewane deski sedesowe, drewniane podłogi, buty z Prady. A najbardziej się cieszymy, jak już mamy coś, co błyszczy w słońcu. Nasza fiksacja na punkcie materii sprawiła, że zaczęliśmy utożsamiać się z rzeczywistością. Tymczasem fizyka kwantowa mówi o świadomości, która jest trudnym pojęciem. Mimo tysiącleci analiz, definicji, wyjaśnień i debat filozofów oraz naukowców, świadomość wciąż pozostaje zagadkowa i kontrowersyjna. Nie wiemy, czym jest, ale wiemy, że pojawia się zarówno w fizyce, jak i w naukach o życiu. Rzeczywistość brzmi poważnie, ale tak naprawdę to jak patrzenie przez okulary przeciwsłoneczne. Każdy nosi inne. Jedni mają różowe, inni przyciemnione, a jeszcze inni takie z rysą na środku. I wszyscy są przekonani, że to, co widzą, to taka jest prawda. Ale to tylko obraz przepuszczony przez filtr. Reszta, emocje, przekonania, nawyki z dzieciństwa siedzą w naszej głowie i montują ten film w tle.
Więc kiedy ktoś ci mówi, ja jestem realistą, to często znaczy, że mam bardzo konkretne lęki i one mi mówią, co jest możliwe. A wszechświat? On nie zna słowa niemożliwe. On zna tylko zamówione, w drodze. Problem w tym, że my często nie wiemy, jak wybrać z tego menu życia. Sami sobie wszystko komplikujemy. Przytakujemy tym, którzy chcą nas wykorzystać i oddalamy się od tych, którzy nas kochają. Niektórzy fizycy dostają przy tym wysypki, bo jak to? Świadomość? Przecież to temat dla joginów, nie dla ludzi w białych fartuchach. A jednak bez niej fizyka zaczyna się sypać jak domek z kart. Nie wiem, czym dokładnie jest świadomość. Nikt nie wie, ale wiemy, że działa. I że bez niej nie byłoby tej całej gry, w której uczestniczymy. Nie tylko w neurobiologii, ale też w kosmosie. A teraz przypatrz się proszę uważnie ludziom wokół. Nie tym z reklam, ale tym prawdziwym. W autobusie, w sklepie, przed lustrem. Zobacz, jak wielu z nich jest zaniedbanych zewnętrznie. I powiem wam, że jeśli na powierzchni widać uszkodzenia, to wyobraź sobie, co jest w środku. Ilu ludzi mija nas codziennie niby w porządku, ale gdyby ich serce miało szybkę, zobaczylibyśmy całe tsunami. Myślę, że ten człowiek jeszcze czuje? Czy może już tylko działa na autopilocie? My też często działamy na jakimś programie pod tytułem a robię, bo tak trzeba. I zapomnieliśmy o tym, że jesteśmy czymś więcej niż ciałem. Świadomość to tak jak ciasne buty, temat niewygodny. Od neuronów po starożytnych mędrców wszyscy próbują to pojąć. W starożytnych tekstach, na przykład w indyjskiej filozofii, świadomość była uznawana za kluczowy składnik istnienia. Człowiek to istota duchowa, która tęskni za czymś większym. Hinduizm mówi o prawdzie, hojności i działaniu z poziomu duszy. W XVII wieku filozof René Descartes zaproponował, że akt zastanawiania się nad własnym istnieniem jest dowodem na to, że umysł jest oddzielony od ciała. Ta idea przeszła do historii jako dualizm kartezjański. Razem z tym wyrażenie cogito ergo sum, myślę, więc jestem. W ujęciu Kartezjusza świadomość jest niepodważalna. Nawet jeśli wszystko inne jest iluzją, to świadomość, ta wewnętrzna, jest niezaprzeczalna. Dziś naukowcy próbują przypisać świadomość do energetycznej aktywności mózgu. Mimo to sama natura energii pozostaje tajemnicza i nie do końca rozumiemy, jak wpływa na działanie mózgu czy świadomość. Pomysł, że cały wszechświat może mieć swoją własną świadomość, brzmi bardziej jak jakiś odcinek z Archiwum X niż temat na seminarium. A jednak, według teorii, im bardziej złożony system, tym większa szansa, że wszechświat wie, że istnieje. Czyli być może twój kot ma głębsze przemyślenia niż niejeden prezes firmy. Żyjemy w świecie zdominowanym przez materializm. I wiecie co? Trochę nas to zapędziło w kozi róg. Historia ludzkości jest pisana krwią i chyba czas w końcu wyjąć długopis i z ręką na sercu dopisać rozdział o świadomości. Musimy być świadomi tego, że każdy nasz czyn ma jakieś tam odbicie w przyszłości. Jesteśmy wszyscy ze sobą połączeni biologicznie, z Ziemią chemicznie, a na poziomie kwantowym jesteśmy całą resztą wszechświata. Tak jakbyśmy byli jednym wielkim organizmem. Życie i świadomość nie powstają z materii, to one tworzą materię. Nie wiem, być może jest jakieś połączenie mózgu ze świadomością, ale jestem pewna, że to świadomość decyduje o jego architekturze. Dlatego często kobietom w ciąży proponuję, aby poszły sobie gdzieś na jakieś sesje uzdrawiające energię.
My nie jesteśmy tutaj po to tylko, żeby być mili, płacić rachunki i ustępować miejsca w tramwaju. Jesteśmy duchowymi istotami w materialnej podróży. Materia nie tworzy życia. To życie i świadomość tworzą to, co nazywamy rzeczywistością. Świadome życie daje nam większą kontrolę nad własnym przeznaczeniem. Jeśli chcesz się połączyć ze swoją świadomością, zacznij od medytacji. Znajdź miejsce, gdzie czujesz się bezpiecznie, zamknij oczy i otwórz trzecie oko. Zobacz, co ci pokazuje. Gdzie jesteś w swojej wizji życia? Co robisz? Kto jest obok ciebie? I kim jesteś ty w tej szczęśliwej wersji swojej przyszłości? I im więcej ćwiczysz, tym jaśniejsze będą twoje podpowiedzi. A jeśli skręcisz z drogi, no to trudno, no trzeba się zatrzymać, przemyśleć i ruszyć jeszcze raz. Nie fiksuj się tylko na jednym celu, pieniądzach, miłości, o awansie. Świadomość potrzebuje przestrzeni, nie presji. Tylko teraz ktoś pomyśli, aha, czyli wszystko to, co mi się wydarzyło w życiu, to moja wina, tak? Spokojnie, nie chodzi o to. Chodzi o wpływ. My wszyscy pływamy w morzu emocji, przekonań, historii, których nawet nie jesteśmy świadomi. Niektóre są nasze, inne to psychiczne spadki po ciotce z lat 80. Ale dobra wiadomość jest taka, że możesz przejąć pilota albo przynajmniej nauczyć się zmieniać kanał, kiedy zaczynają lecieć powtórki z dramatu. Dzięki za uwagę. Jeśli ten film poruszył w tobie jakąkolwiek cząsteczkę duszy, serca albo chociaż brew, zostaw komentarz, polub, zasubskrybuj i podziel się z kimś, kto też ostatnio czuje się, że coś tu nie tak, że coś tu nie gra, ale nie wie, czy to świat, czy lodówka. Może razem ogarniemy ten wszechświat, albo przynajmniej nauczymy się surfować po jego falach bez wpadania do pralki. Do zobaczenia przy kolejnym zachodzie słońca.